Szanowni Państwo, jak co tydzień zapraszam do obejrzenia filmu z kilkoma wybranymi przez nas sytuacjami z ostatniego weekendu. W tym tygodniu skupimy się na meczach LFA 1, ponieważ pojawiło się w nich kilka fauli, które naszym zdaniem wymagają wyjaśnienia. W pierwszej sytuacji zobaczymy nielegalny blindside block. Zwróćmy uwagę na oznaczonego zawodnika. Zawodnik ten blokuje swojego przeciwnika ramieniem od boku z niewidocznej dla przeciwnika strony, a samo uderzenie jest bardzo silne. Mamy zatem spełnione wszystkie wymogi faulu za nielegalny blindside block i flagi, które zostały rzucone, były słuszne. Pojawiły się pewne wątpliwości, czy zawodnik faulujący nie powinien zostać dyskwalifikowany, jednakże uderzenie nie zostało wykonane koroną kasku, nie był to także atak powyżej linii ramion, w związku z czym nie ma podstaw do dyskwalifikacji. Tym razem sytuacja z meczu w Bydgoszczy. W oglądanej akcji miał miejsce blok poniżej pasa. Popatrzymy na oznaczonego zawodnika. Zawodnik ten wykonuje niski blok około 12 yardów poza strefą neutralną, a zgodnie z przepisem 9.1.6 drużyna ataku może blokować poniżej pasa nie dalej niż 5 yardów poza tą strefą. Oznacza to, że ten niski blok był nielegalny, a co za tym idzie, na boisku powinna pojawić się flaga i przyłożenie powinno zostać cofnięte. W trzeciej sytuacji miały miejsce dwa faule, oba wykonane przez drużynę ataku. Zaczniemy od nielegalnego trzymania. Popatrzymy na lewego tackla. Zawodnik ten bardzo szybko po snapie zaczyna być omijany przez zawodnika obrony. Gdy obrońca ma już w zasadzie otwartą drogę do zawodnika z piłką, to zawodnik faulujący chwyta go za koszulkę i wykonuje ewidentne pociągnięcie, znacząco spowalniając obrońcę i uniemożliwiając mu dotarcie do rozgrywającego na czas. Faul w tej sytuacji jest oczywisty i flaga była słuszna. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, jak duże znaczenie przy ocenie trzymania ma pozycja zawodników linii ofensywnej. Dopóki zawodnik ataku ma dobrą pozycję, to znaczy znajduje się pomiędzy zawodnikiem z piłką a obrońcą, i dopóki odcina obrońcę od zawodnika z piłką całym ciałem, dopóty potencjał na faul jest znacznie mniejszy. Najczęściej holding, czyli trzymanie, ma miejsce wtedy, gdy zawodnik ataku zaczyna przegrywać pozycję, gdy obrońca zaczyna go omijać, dokładnie tak jak w oglądanej sytuacji. Podczas tej akcji biegowej miał miejsce jeszcze jeden faul, tym razem znacznie bardziej kontrowersyjny. Był to nielegalny blindside block połączony z targetingiem. Popatrzmy zatem na oznaczonego zawodnika i na blok, który wykonuje. Zgodnie z definicją, blindside block to blok wykonany w otwartej przestrzeni, zainicjowany poza polem widzenia zawodnika blokowanego, bądź w inny sposób, tak, że zawodnik blokowany nie może się przed tym blokiem obronić. Tutaj mogą pojawić się pewne wątpliwości, ponieważ w oglądanej sytuacji blok wykonany jest w zasadzie od przodu, a biorąc pod uwagę nazwę tego faulu, intuicyjnie kojarzymy go z blokami wykonanymi znacznie bardziej od boku. Można zadać zatem pytanie, czy faktycznie jest to blok spełniający wymogi opisane w definicji. Zwróćmy jednak uwagę na to, że zawodnik blokowany jest w takim typowym chase mode, jest skupiony na zawodniku z piłką, wyciągniętą ręką próbuje go złapać i nawet jeżeli dostrzegł nadchodzący blok, to z całą pewnością nie miał możliwości jakiejkolwiek obrony przed tym blokiem. Weźmy też pod uwagę sposób wykonania tego bloku. Zawodnik blokujący wpada całym ciałem przeciwnika, uderzenie jest bardzo silne, zawodnik ten nie próbował zablokować rękoma lub wykonać blok w formie zasłony. Intencją prowadzenia przepisu nielegalny blindside block było wyeliminowanie właśnie takich bloków z boisk i flaga była słuszna. W tej sytuacji rzucony był blindside block połączony z targetingiem. Przypomnijmy, że mamy dwa rodzaje targetingu. Pierwszy rodzaj to atak koroną kasku, a drugi to atak powyżej linii ramion na zawodniku bezbronnym. Oglądany blok nie był wykonany kaskiem,
zatem nie może być mowy o pierwszym rodzaju tego faulu, natomiast jest to blok wykonany przynajmniej częściowo w kask zawodnika, który w myśl definicji jest bezbronny, ponieważ jest blokowany z niewidocznej strony. To w połączeniu z siłą tego bloku sprawia, że targeting także został poprawnie rzucony. Ponieważ targeting związany jest z automatyczną dyskwalifikacją, to zawodnik blokujący musiał zostać wykluczony. Kolejna sytuacja z meczu z Katowic. Tym razem popatrzymy na zawodnika, który próbował łapać podanie do przodu. Zawodnik ten wyskoczył w powietrze, aby złapać piłkę i tuż po tym, jak upadł na ziemię, został silnie zaatakowany przez zawodnika drużyny obrony. Zawodnik faulujący nie chciał walczyć o piłkę, nie próbował jej łapać, a jego jedynym celem było uderzenie zawodnika ataku. Uderzenie to było silne i przede wszystkim późne. Piłka zdążyła już wylądować na boisku i nie ma żadnego uzasadnienia dla tak mocnego ataku na zawodnika upadającego na ziemię. Należy także dodać, że gdyby ten blok był wykonany powyżej linii ramion, to musiałby wiązać się z dyskwalifikacją, bowiem zawodnik próbujący łapać podanie jest zawodnikiem bezbronnym. Ostatnia sytuacja w tym filmie. Popatrzmy na zawodnika z piłką. Zawodnik ten próbuje biec środkiem, ale zostaje zatrzymany przez kilku obrońców. W momencie, gdy zawodnik z piłką przestaje przemieszczać się do przodu i zaczyna być cofany przez przeciwników, jego progres zostaje zatrzymany. Wtedy, zgodnie z przepisami, akcja kończy się i piłka staje się martwa. Gwizdek jest jedynie potwierdzeniem tego, że akcja już się zakończyła. Nie ma zatem znaczenia, że w tej sytuacji w momencie gwizdka piłkę w rękach miał zawodnik obrony, bowiem piłka w myśl przepisu stała się martwa znacznie wcześniej. W tym tygodniu to wszystko, co przygotowaliśmy. W przypadku wątpliwości zachęcamy do zadawania pytań. Postaramy się wyjaśnić wszelkie niejasności. Zapraszamy także do oglądania naszych kolejnych filmów oraz do śledzenia profilu PSSF-a na Facebooku. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w najbliższy weekend i do usłyszenia.